Siemka, ja jestem Adacho i witam was, towarzyszy mojej podróży po pustyni, naszej wspólnej, powinienem był powiedzieć, podróży po Dragon Ballowej pustyni. Filmy z Dragon Ballowymi newsami powinny chyba rozpocząć serię, która powinna się nazywać Na bezrybiu i rak ryba, bo dosłownie za każdym razem wygląda to praktycznie tak samo, czyli nie mamy przez miesiące żadnych nowych informacji na temat Dragon Balla, nie mówię tutaj o żadnych DLC do Sparking Zero, tylko o faktycznych informacjach, które mogłyby jakkolwiek dawać nam poczucie tego, że coś się dzieje, że coś się rusza za kulisami, że Dragon Ball powróci, że Dragon Ball będzie kontynuowany, że zobaczymy jakikolwiek inny film, anime, cokolwiek innego. Dzisiaj nie powiedziałbym, że mamy coś bardzo dużego, ale to nie jest tak, jak było w serialu Better Call Saul, kiedy Saul i Mike szli dniami przez pustynię i musieli pić własny mocz. Tutaj bym powiedział, że dostaliśmy kropelkę wody. To jest czysta woda, ale jest jej tylko kropelka. W Japonii miała miejsce premiera wydania Dragon Ball Daima w formie Blu-ray. I tak jak pamiętam w przypadku Blu-raya z Brolim, jednego z moich ulubionych łamańców językowych w 2019 roku, w czerwcu bodajże, mieliśmy wywiady, które dużo nam powiedziały odnośnie tego, dużo nam zasugerowały odnośnie tego, co się będzie działo w przyszłości, bo wtedy w tamtym Blu-rayu z Brolim padła informacja, że pracują nad kolejnym filmem. Dzisiaj takiej dużej informacji nie ma, natomiast teraz też dostaliśmy wywiady z 3 osobami, m.in. Akio Yoku, czyli postać, której przedstawiać wam nie muszę i nie będę, pani Aya Komaki i pan Yoshitaka Yashima, czyli reżyserowie pracujący przy Dragon Ball Daima. Nie będę wam dzisiaj czytał ściany tekstu, bo Enomis na Twitterze, któremu serdecznie dziękuję za te tłumaczenia, wrzucił dosłownie ściany tekstów, które w większości, szczerze mówiąc, raczej was nie będą obchodzić, czyli pokroju, jaki był wasz ulubiony odcinek w Dragon Ball Daima, albo na co musieliście zwracać uwagę, wybierając aktorów głosowych. No, umówmy się, że to może niektórych ciekawić, dlatego w linku w opisie zostawię wątek i do wywiadu z panią Ayą Komaki i z panem Yashimą. Natomiast drugi wywiad z osobą, która wydaje mi się, że jest znacznie bardziej, nie wiem, czy użyję tego słowa w dobrym kontekście, ale decyzyjna, bo z tego, co kiedyś czytałem w słowniku, osoba decyzyjna to taka, wobec której podejmuje się decyzję, a osoba decydująca to ta, która podejmuje decyzję. Także, no, umówmy się, że wiecie, o co chodzi. Pan Akio Yoku. W kontekście pana Akio Yoku jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak doskonale prawdopodobnie wiecie, za kulisami, zwłaszcza po śmierci Akiry Toriyamy, chociaż to się zaczęło przed śmiercią Akiry Toriyamy, bo jeszcze w 2023 roku, przecież w 2023 roku, bodajże w maju, pan Akio Yoku odszedł z Shueishy po wielu perturbacjach, zawirowaniach, stworzył swoją własną firmę, Capsule Corporation Tokyo, no i on walczył o możliwość tworzenia anime, możliwość tworzenia filmów, generalnie animacji związanej z Dragon Ballem, o zajmowanie się grami i ogólnie rzeczami, które nie są mangą. I wiedzieliśmy, że jest to w pewnym sensie odważny ruch, natomiast jest pewna przesłanka. To nie jest potwierdzone, ale jest pewne, być może nawet światełko w tunelu, że ta sprawa jest bliżej rozwiązania niż była jeszcze jakiś czas temu. Ten wątek wyświetlił mi się na Twitterze już jakiś czas temu, ale stwierdziłem, że to jest chyba troszeczkę za mało, żeby nagrywać o tym jeden film, bo daty się tutaj trochę rozjeżdżają. Natomiast ostatnio, jak okazało się, że w zapowiedzi przyszłorocznego Dragon Ball Games Battle Hour, czyli tego corocznego, no w zeszłym roku zostało odwołane przez pożary w Kalifornii, ale tego corocznego eventu związanego w ogóle stricte z Dragon Ballem, to nie jest jakiś konwent, gdzie Dragon Ball jest dodatkiem, tylko mamy stricte wydarzenie kilkudniowe, dwudniowe w zasadzie. W przyszłym roku to będzie 18 i 19 kwietnia, trochę później, bo zazwyczaj to było w styczeń-luty. Tam dostaliśmy pewną zapowiedź, a mianowicie informację, że Bandai Namco w kolaboracji we współpracy z Capsule Corporation Tokyo, z Shueishą, Toei Animation i Bandai Spirits ogłasza i zaprasza na właśnie to wydarzenie. Capsule Corporation Tokyo zostało wymienione jako podmiot, który jest uwzględniony wśród tych wielkich, powiedzmy, firm, wielkich tych podmiotów prawnych. Shueisha, Toei Animation, to są te podmioty, które od zawsze kojarzyły się z Dragon Ballem i to jest o tyle ciekawe, że firma Akio Yoku jest również wymieniona. Na jakich zasadach może być wymieniona? Czy Akio Yoku przejął jakiekolwiek prawa? Prawdopodobnie nie. Natomiast jest pewna rzecz, która tyczy się też gier, o której chciałbym wspomnieć, zanim przejdziemy do tych wywiadów, mianowicie
To, co użytkownik Andy na swojego Twittera wrzucił, to co powiedziałem, że już na początku września było podjęte przez zagraniczną społeczność Dragon Balla, a mianowicie fakt, że w napisach końcowych Sparking Zero, to jest dość późna sprawa, bo Sparking Zero wyszło no praktycznie rok temu, więc daty można powiedzieć, że nie dają jakiegoś poczucia świeżości, że to jest sprawa z tego czy z zeszłego miesiąca, dlatego to ta zapowiedź Dragon Ball Games Battle Hour jest moim zdaniem troszeczkę bardziej istotna. Natomiast w napisach do Sparking Zero, końcowych napisach, Capsule Corporation Tokyo włącznie z panem Akio Ioku i jego 2 współpracownikami zostali wymienieni nie jako osoby dzierżące jakkolwiek prawa, ale jako nadzór, supervision, czyli nadzór nad grą. Co to może oznaczać? Do tego przejdę za chwilę, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która też w tym wątku Andy'ego się pojawiła, czyli gra Sandland, która wyszła w 2024 roku. Gra Sandland wyszła w kwietniu 2024. Praktycznie miesiąc, chwilę po tym, jak Akira Toriyama zmarł. I tam Akio Ioku też był wymieniony jako osoba, która pracowała przy tej grze, natomiast był wymieniony jako pracownik Shueishy, jako konsultant. Wiemy, że w tamtym czasie Akio Ioku nie był już pracownikiem Shueishy, no bo powstanie Capsule Corporation Tokyo było rok wcześniej, w 2023 roku, w pierwszej połowie 2023 roku, więc gra, która wyszła rok później, wymienia Akio Ioku jako pracownika Shueishy, być może dlatego, że zaczynał pracę nad tą grą jako pracownik Shueishy, a potem może już stwierdzili, że tak to napiszą, chociaż uważam, że jest to dość dziwnie, w sensie te daty się trochę tutaj nie kleją, dlatego uważam, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tych newsów, zwłaszcza biorąc pod uwagę coś, co pojawia się dalej w tym wątku i co sam dosłownie przed chwilą sprawdziłem, więc tutaj zmiany żadnej nie ma. Gekishin Squadra, czyli najnowsza gra, miała premierę w tym miesiącu. Na oficjalnej stronie Gekishin Squadra mamy informacje tyczące się praw i tam mamy zaznaczone podmioty Bird Studio, Shueisha, Toei Animation, Bandai. Tylko że tutaj nie ma wymienionych podmiotów, które pomagały w produkcji gry, tylko są wymienione podmioty na stronie internetowej, które mają prawa do gry. My wiemy na tej podstawie prawdopodobnie, że Akio Ioku z Capsule Corporation Tokyo nie mają jeszcze żadnych praw, ale fakt, że są wymienieni chociażby w Sparking Zero jako podmioty, które nadzorowały produkcję tej gry, to może nam sugerować, że Akio Ioku i jego firma zostali dopuszczeni jakkolwiek do pracy nad Dragon Ballem. Być może Akio Ioku stwierdził, że okej, nie będę miał praw do Dragon Balla, ale będziecie mnie dopuszczać do tego, żebym pracował nad Dragon Ballem. Jeśli chodzi o broszurę, o której wspomniałem, w zasadzie o której będziemy sobie zaraz mówić, czyli ta broszura dodana do Blu-raya z Dragon Ball Daima, która wyszła póki co tylko w Japonii, tam też mamy informacje. Przetłumaczyłem to wam tutaj, żebyście nie patrzyli na japońskie szlaczki. Bird Studio, Shueisha, Toei Animation na dole są wymienieni jako podmioty dzierżące prawa, natomiast współpraca Capsule Corporation Tokyo jest również tutaj wymienione. Więc wygląda na to, że jest szansa. Ja nie mówię, że tak było, bo wiem praktycznie tyle co wy. Natomiast jest szansa na to, że coś się ruszyło, że jeśli Akio Ioku w tej broszurce, która jest i w ogóle, no wiadomo, Dragon Ball Daima to jest też anime, przy którym Akio Ioku pracował, więc być może to jest kwestia tego, że jego firma i jego osoba są wymienione jako osoby współpracujące, jako osoby nadzorujące niekoniecznie powstawanie tej broszurki. Wiemy, że te wywiady i ta cała broszurka była już dostępna w lipcu, więc być może to nie chodzi o to, że oni pracowali przy tym dosłownie niedawno, tylko że pracowali przy Dragon Ball Daima. Natomiast moim zdaniem jest pewna nadzieja w tym, że widzimy, że to Capsule Corporation Tokyo jest brane pod uwagę, jeśli chodzi o napisy tyczące się gier, bo to może sugerować, że doszło do pewnego porozumienia, więc być może skończy się to tak, że Capsule Corporation Tokyo nie będzie miało praw do Dragon Balla, bo wątpię, żeby Shueisha się zrzekła części praw, ale być może znaleźli jakiś sposób na współpracę na takich zasadach, że okej, Akio Ioku dostanie jakąś, no nie chciałbym powiedzieć wolną rękę, ale że dostanie więcej przestrzeni do tego, żeby tworzyć to, co chciał tworzyć, to o czym mówił, że ma plany na przyszłość Dragon Balla na kolejne 10 lat i nie będą mu rzucane kłody pod nogi z tego względu, że nie jest podmiotem dzierżącym jakiekolwiek prawa. Może w ten sposób to zostanie rozwiązane.
Póki co wiemy bardzo, bardzo mało, więc chciałbym, żebyście wszyscy się uspokoili. Ja też się muszę uspokoić. Natomiast z nadzieją patrzę na przyszłość. To nie jest wszystko, bo żeśmy nawet nie doszli do tych wywiadów, o których mógłbym w sumie nagrać osobny film, ale już umówmy się, że powiem o tym wam wszystkim w tym jednym. A więc tak, drobna aktualizacja tego, a w zasadzie aktualizacja. Pewne poszlaki, być może wprowadzające nas dopiero na jakiś szlak w kontekście całej tej zakulisowej wojny, a może już nie wojny, być może jest to rozwiązane, być może faktycznie ten konflikt został jakkolwiek rozwiązany albo jest bliski rozwiązania, a fakt, że nie dostajemy nic z Dragon Balla, to nie jest kwestia tego, że oni dalej walczą, tylko po prostu nic nie jest obecnie przygotowane. W przyszłym roku będziemy mieli 40-lecie wyjścia anime, w zasadzie w lutym przyszłego roku, więc to jest nie aż tak odległa data, być może czekają na tamten moment, żeby cokolwiek ogłosić, nie wiem, spekuluję. Tak czy inaczej, przechodzimy sobie do wywiadów. Tak jak powiedziałem, są dwa wywiady. Jeden z dwójką reżyserów, jeden z panem Akio Yoku. Zacznę od tego drugiego. Mianowicie, jedna bardzo ważna sprawa. Enomis na Twitterze wrzucił ten wywiad, powiedział, że on już miał miejsce, ta broszura została wydana w lipcu i ja go zapytałem o pewną rzecz i cieszę się, że tutaj dostałem bardzo szybką odpowiedź, bo dzięki temu też mogę wam to przekazać, chociaż ta odpowiedź no nie jest jasna. Mianowicie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, na daty. Broszura wydana w lipcu tego roku, czyli lipiec 2025, dosłownie 2 miesiące temu, natomiast Akira Toriyama zmarł w marcu 2024. Jest ponad rok różnicy między wydaniem broszury a śmiercią Akiry Toriyamy. Dlaczego to jest ważne? Bo Akio Yoku w swoich wypowiedziach mówi momentami, przynajmniej tłumaczenie, nie wiem jak wygląda to po japońsku, gdybym był studentem, nie wiem, japonistyki, o ile jest takie słowo, wydaje mi się, że jest, to mógłbym przeczytać oryginał i zobaczyć, jakiego czasu używa Akio Yoku. Natomiast Enomisowi wierzę, zwłaszcza, że go potem o to dopytałem, i Akio Yoku mówi na przykład o Toriyamie, że on ma pewien styl. Możemy uznać to jako pewien zabieg gramatyczny, no bo jeśli mówimy na przykład o Dragon Ballu klasycznym, no to też możemy powiedzieć, że Toriyama przedstawia w Dragon Ballu klasycznym to i to, prawda? Więc jest tutaj pewien margines błędu, być może, tak jak tutaj Enomis to powiedział i do tego zaraz przejdę, jakaś forma grzeczności. Zapytałem Enomisa o to, kiedy ten wywiad miał miejsce. To będzie być może spoiler, nie wiem jak zatytułuję ten film, na pewno tytuł będzie taki, żebyście kliknęli, bo chciałbym, żeby jak najwięcej osób o Dragon Ballu pamiętało i dowiedziało się o tych rzeczach. Na końcu tego wywiadu Akio Yoku mówi o tym, żebyśmy czekali na przyszłość, bo Dragon Ball będzie kontynuowany w przyszłości i że starają się pchać niektóre rzeczy do przodu. Okej, jeśli to było powiedziane 2 miesiące temu, to jest to znacznie ważniejsze niż gdyby było powiedziane na początku zeszłego roku, kiedy Akira Toriyama jeszcze żył. Kiedy Akio Yoku mówił o tym, że Toriyama ma pewne tendencje, że jest taki i taki, a nie, że był taki i taki i że miał pewne tendencje w czasie przeszłym. Enomis odpowiedział mi, że broszurka została wydana w lipcu i wierzy w to, wydaje mu się, że wywiady zostały przeprowadzone po tym, jak Dragon Ball Daima skończyło swoją emisję. Nie wie, jak odpowiedzieć dokładnie na moje pytanie. Być może to w domyśle tutaj, prawdopodobnie Enomisowi o to chodziło, że w domyśle chodzi o to, że Akio Yoku z pewnego rodzaju respektu, po prostu szacunku do Akiry Toriyamy nie mówi o nim tak bezpośrednio w czasie przeszłym, tylko mówi, że ma takie i takie tendencje w tworzeniu historii i tak dalej. Więc jeśli wierzyć Enomisowi, wywiady zostały przeprowadzone po tym, jak Dragon Ball Daima zakończyło swoją emisję. To i tak nie jest dawno temu. Kiedy Dragon Ball Daima się zakończyło? W kwietniu mniej więcej? Marzec, kwiecień, coś takiego? Nie pamiętam dokładnie, więc to nie jest aż tak dawno. Nawet jeśli to nie miałby być lipiec, to jest dosłownie 2-3 miesiące wcześniej, żebyście wiedzieli, gdzie możemy się spodziewać, gdzie umieścić na osi czasu te słowa Akio Yoku. Przechodzimy sobie do tych najważniejszych punktów, moim zdaniem najciekawszych. Proszę nam opowiedzieć o kulisach powstania projektu Dragon Ball Daima, na co Akio Yoku mówi. Początkowo nie planowaliśmy, że to Toriyama Sensei stworzy fabułę. To było mniej więcej w czasie, gdy produkowaliśmy film Dragon Ball Super Hero i nie mieliśmy zamiaru prosić go o stworzenie również serii. Gdy w ramach propozycji zwróciliśmy się do niego w sprawie konsultacji odnośnie stworzenia zupełnie nowej serii anime, postanowiono, że stworzy jedynie sedno historii. Jednak w miarę kolejnych spotkań okazało się, że ostatecznie to on stworzył całą historię. Okej, to, że Toriyama był zaangażowany bardzo w powstawanie Dragon Ball Daima, to wiemy. Te wywiady tutaj, które w tej broszurze zostały opublikowane, dobitnie nam też pokazują momentami, że Toriyama nie tyle co
opisywał pewne wydarzenia, ale opisywał scenę po scenie, nawet z drobnymi dialogami, więc to była seria anime, przy której Toriyama pracował najbardziej i z tym się musimy pogodzić, czy wam się to podoba, czy nie. W Dragon Ball Daima jest najwięcej Akiry Toriyamy, nawet drobne kwestie dialogowe momentami, to jest coś, co Akira Toriyama sam wymyślił. Mimo wszystko chcę zwrócić tutaj uwagę na inną rzecz. Oni, robiąc film Superhero, myśleli o stworzeniu serii. I na początku zakładali, że Toriyama być może im pomoże stworzyć trzon. Okej, powiem to bardzo brzydko. W tamtym momencie oryginalny twórca żył, więc można było skorzystać z tego i zasięgnąć jakiejś rady. Być może zaproponować mu to, że napisze trochę historii, że da nam jakieś wskazówki i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się tak, że Toriyama zaangażował się bardziej, wiemy jak to wygląda, ale zwróćcie uwagę na to. To pokazuje, że decyzje o stworzeniu nowej serii zapadały bez Toriyamy. Oni nie poszli Toriyamy pytać, czy on pozwoli stworzyć nową serię, tylko czy chce coś do niej dopisać. Nie planowaliśmy początkowo, że Toriyama Sensei stworzy fabułę. Okej, tutaj może chodzić o to, że nie planowali, że stworzy całą fabułę, ale to wygląda tak, jakby oni nie mieli problemu z tym, żeby wymyślić coś nowego bez Toriyamy. Dlaczego o tym mówię? Bo obecnie mamy taki scenariusz. Więc to jest raczej odpowiedź, jakby ja tutaj zwracam uwagę na to, co padło w tym wywiadzie, być może jako odpowiedź dla osób, które myślą, że bez Toriyamy trudno będzie stworzyć coś nowego. Myślę, że o to akurat się martwić nie musimy. Poprzez jakiego rodzaju wymianę zdań budował pan historię razem z Toriyamą? Był nawet okres, kiedy kontaktowaliśmy się niemal codziennie. W odpowiedzi na pomysły senseja Toriyamy mówiłem mu o wszystkim, co myślałem i starałem się proponować alternatywy, a nie tylko wyrażać wrażenia, a kiedy on przyjmował jedną z tych moich sugestii, odpowiadał czymś więcej niż tylko tym, co pierwotnie proponowałem. Ponieważ przeszliśmy przez takie zwroty akcji, początkowa koncepcja i ostateczny scenariusz okazały się zupełnie inne. W szczególności druga połowa wymagała czasu, ponieważ wielokrotnie ją przemyślaliśmy. W trakcie tworzenia struktury fabuły Toriyama narysował również wiele ilustracji równoległych, postaci i tym podobnych, dzięki czemu nasze zrozumienie scenerii pogłębiło się. To też pokazuje, że Akio Ioku aktywnie uczestniczył w tworzeniu historii Dragon Ball Daima. Wiemy, że to też później było mówione, że Super Saiyanin 4 to był pomysł, który pojawił się od samego początku. Oni myśleli o tym, żeby te transformacje do serii wrzucić. No i to, co tutaj Akio Ioku mówi, wymieniał się z Toriyamą pomysłami. Jak Toriyama coś proponował, Akio Ioku nie tylko mówił, co o tym sądzi, ale proponował alternatywy i czasami Toriyama te alternatywy brał i przekształcał, więc mieliśmy cały czas wymianę zdań i Akio Ioku wygląda na to, że ma doświadczenie, no głupio mówić, że nie ma, w tworzeniu historii. Tylko to nie jest tak, że ja się tutaj doszukuję tylko dobrych rzeczy. Powiedziałbym nawet, że nie jest to do końca dobra wizytówka tego, skoro tutaj pada słowo druga połowa wymagała czasu, ponieważ wielokrotnie ją przemyślaliśmy. Nie macie wrażenia, że właśnie druga połowa Dragon Ball Daima jest gorsza? Mimo tego, że mamy rozwinięcie, mimo tego, że mamy Super Saiyanin 4, mimo tego, że mamy piękną animację, no to akurat nie jest zasługa Akio Ioku. 19 odcinek, ekscytacja i tak dalej, chociaż w dalszej części wywiadu tego drugiego tam też ten wątek jest poruszany. Chodzi po prostu o to, że mamy wątpliwe wybory fabularne, pomimo tego, że Toriyama z Akio Ioku, cytując jego słowa, wielokrotnie to przemyślali. Myśleli i wymyślili. No okej, niech będzie. Pomijam troszeczkę wątków takich, które mnie średnio obchodzą, podejrzewam, że też was będą średnio obchodzić. Powiedzcie nam, co braliście pod uwagę w tworzeniu tego dzieła. Podstawy zostały stworzone z myślą o Dragon Ball GT, ale jako zupełnie nowa seria anime przywiązaliśmy ogromną wagę do tego, żeby stworzyć coś nowego. Ponieważ seria Dragon Ball jest uwielbiana od wielu lat, strona produkcyjna również dąży do poszukiwania, w cudzysłowie, Dragon Ballowości. Ale ten obraz jest bardzo zróżnicowany w zależności od pokolenia i gustu. Niezależnie od tego, jak bardzo staramy się naśladować poprzednie dzieła, jeśli odejdziemy od tej właśnie Dragon Ballowości, którą sobie wyobrażacie, skończy się to rozczarowaniem. Dlatego, oczywiście mając świadomość tej wości, staraliśmy się stworzyć historię, która będzie czystą przyjemnością nawet dla widzów oglądających Dragon Balla po raz pierwszy. Kolejny raz tknięcie tego tematu, że mamy
esencję, jak to w tych latynowskich kręgach ten mem krąży, prawda, że kiedyś Dragon Ball miał tę esencję, którą docenią starsi widzowie, no i jednocześnie jakiś ukłon w stronę młodych widzów. 2 pieczenie na jednym ogniu, która została upieczona, która została niedopieczona. Myślę, że każdy z was oceni to na własną rękę. Ale mamy tutaj po raz kolejny jasną sugestię, że Dragon Ball Daima było tworzone z myślą o Dragon Ball GT. To nawet nie było tak, że Dragon Ball GT pojawiło się gdzieś później, tylko po prostu chcemy zrobić nowe GT, tylko nie takie same. Zupełnie nowa seria, żeby stworzyło coś nowego. Jeśli chodzi o walkę z Tamagami, sama walka była dobra, ale rozwój wydarzeń po niej również był interesujący. Myślę, że Toriyama Sensei uważał, że sama walka, wygrana i zdobycie kuli będzie nudne. Jak wspominałem wcześniej, sceny walki są wspaniałe, ale przyjęto też zasadę, aby nie traktować tego jako przedstawienia, w którym liczy się tylko siła. Poza tym istnieje granica kontynuowania poważnych walk z małymi postaciami. Na początku serializacji mangi Dragon Ball, w sensie chodzi o stare czasy, o sam początek Dragon Balla, Toriyama Sensei miał ten sam dylemat, przez co Goku w końcu dorósł. W Dragon Ball Daima celowo uwzględniamy zabawne rozwinięcia i sceny gagowe. No i teraz kilka słów o Super Saiyanie 4, no i Super Saiyanie 3 Vegecie. Transformacje w SSJ3 i SSJ4 stały się gorącym tematem w mediach społecznościowych i tym podobnych, ale w jaki sposób zdecydowaliście się je uwzględnić w serii? Ponieważ akcja rozgrywa się po walce z Majin Buu, naturalną koleją rzeczy była transformacja Goku w SSJ3. No a jeśli Goku się przemieni, byłoby dziwnie, gdyby Vegeta nie poszedł w jego ślady, więc decyzja o uwzględnieniu transformacji Vegety w SSJ3 została podjęta płynnie. Jednak w przypadku SSJ4 zmagaliśmy się trochę z tym problemem. W kontekście fabuły transformacja nie zostałaby zaakceptowana bez jakiegoś rozwoju czy bodźca, a skoro już mieliśmy pozwolić Goku na transformację, chcieliśmy również elementów, które zaskoczą wszystkich widzów. Uznaliśmy, że nie warto forsować transformacji tylko dla wygody fabularnej. Ponieważ jednak zaczęliśmy tworzyć tę historię z myślą o GT, ostatecznie zdecydowaliśmy się zbudować narrację i pozwolić mu się przekształcić. Projekt nawiązuje do oryginalnego Super Saiyanina 4, ale w scenerii narysowanej tym razem przez Toriyamę Senseiya widzimy, jak Goku zdejmuje górną część garderoby i ją odrzuca, co wywarło silne wrażenie. Fakt, że jego gi nie rozrywa się, ale Goku zdejmuje je w sposób prawidłowy, sprawił, że uznaliśmy, iż Goku kładzie tu nacisk na rozsądek, a nie na dzikość wielkiej małpy. Więc zadbaliśmy o to, aby jasno wyrazić to w reżyserii. To jest nawiązanie do pewnej ilustracji, którą Toriyama narysował, Goku ściągającego swoją koszulkę. To jest też rzecz, która inspirowała reżyserów tamtego odcinka, który swoją drogą, z tego co wiemy, powstawał już jakby, wiadomo, że został napisany przed śmiercią Toriyamy, ale jeśli chodzi o samą produkcję, to ta miała miejsce po śmierci Toriyamy, więc to zainspirowało twórców do tego, żeby chociażby ta scena, w której Goku SSJ3 zrywa z siebie koszulkę, no właśnie, nie zrywa, tylko zdejmuje. Nie mamy tam rozdarcia szat, tylko Goku zdejmuje z siebie koszulkę, słyszymy ten dźwięk falującego płótna, w zasadzie materiału. To, jak doskonale już wiecie, było nawiązanie do tego rysunku, który Toriyama narysował, który był silną inspiracją ekipy produkcyjnej. Swoją drogą, zbudować narrację, zajebistą narrację zbudowali, taką, że aż staniki latają. I Oku-san. To jest pana ulubioną postacią. Myślę, że Warp sama jest niesamowity. To nie jest projekt, który wymyśliłbyś próbując stworzyć środek transportu, prawda? Kiedy pierwszy raz dostałem ilustrację, nie miałem pojęcia, co to właściwie jest. Toriyama narysował też rysunki z 4 perspektyw, a każdy z nich jest wykonany z doskonałą równowagą i dbałością o szczegóły. Poza tym Hybiz jest świetny. Lubię go oczywiście częściowo dlatego, że jest tak sympatyczną postacią, ale czuję, że jego osoba symbolizuje wielkie królestwo demonów. Poczucie ponurości to trochę co innego. To silne poczucie niesamowitości. Słowa Wielkie Królestwo Demonów prawdopodobnie kojarzą się z obrazem demona, złem lub negatywnie zabarwionym uczuciem grozy, ale odniosłem wrażenie, że wiele osób w Wielkim Królestwie Demonów ogólnie ma luźny, ciepły i przyjemny vibe i żyje trochę w swoim własnym tempie. Pomijając rzecz jasna tę złą sytuację w Trzecim Królestwie Demonów i żandarmerię wojskową, która jawi się jako wrogowie. No i na dodatek Hybizowi powierzono tak ważną rolę w kulminacyjnym momencie. Wtrącę tylko od siebie, że właśnie u siebie przynajmniej w komentarzach, nie wiem jak tam wyglądają sprawy na zagranicznych forach, ale zauważyłem, że dużo osób narzeka właśnie na to, że Królestwo Demonów kojarzy się właśnie z tym strachem, powagą, silnymi przeciwnikami. No a mamy
po prostu łąkę, kwiatki i w ogóle wiecie, wiatr wiał, kwiatki pachły, weszłem i trzasłem drzwiami. O co tu chodzi? Hybis, Pansy, wszyscy tam się bawią, no wiadomo, że w trzecim świecie są obroże i tak dalej, ale nawet Goma jako król Królestwa Demonów nie jest do końca poważną postacią. Jest postacią groteskową, która, tak jak chłopaki swoją drogą z frontu wyzwolenia Dragon Balla mówili, że z jednej strony mamy go traktować poważnie, no bo jest silny, ma umiejętności, jest przeciwnikiem, a z drugiej strony robią z niego postać gagową, z której niby mielibyśmy się śmiać, a wyszło tak, że ani się z niego nie śmiejemy, bo jest to żałosne, ani jakby nie boimy się go, bo właśnie jest to żałosne. Na koniec, proszę o słowo dla wszystkich fanów Dragon Balla. Podobało wam się oglądanie Dragon Ball Daima? I tutaj wszyscy krzyczymy jednym głosem, albo nie jednym, może właśnie nie jednym. Każdy krzyczy swoim głosem. Tak, albo nie. Napiszcie w komentarzu, tak, albo nie. Oczywiście, po zakończeniu prac ciężko pracujemy, żeby pchnąć różne rzeczy do przodu. Seria Dragon Ball również będzie kontynuowana, więc proszę, wszyscy, bez wahania, czekajcie na nią z niecierpliwością. Jak powiedziałem, kropelka wody na tej pustyni. Co na ten temat sądzicie? To nie jest koniec oczywiście tego filmu, jest jeszcze jeden wywiad, który chciałbym wam tutaj przeczytać, bardziej pochylający się nad SSJ4, ale jeśli to byłoby nawet w kwietniu, marcu czy lutym tego roku, to by oznaczało, że te słowa padły po śmierci Akiry Toriyamy, już prawie rok, albo nawet już rok po śmierci Akiry Toriyamy, więc Akio Yoku, który umówmy się, że jest osobą, która ma bardzo dużo do powiedzenia w tamtym świecie, w świecie Dragon Balla, wobec w ogóle marki Dragon Balla, po raz kolejny nas zapewnia, że Dragon Ball będzie kontynuowany i ciężko pracują, żeby pchnąć różne rzeczy do przodu. Więc szczerze mówiąc, kibicuję mu. Wiem, że Akio Yoku jest postacią wedle niektórych kontrowersyjną ze względu na to, że bardzo ceni sobie jazdę po nostalgii. Ja tutaj nie mówię o jego umiejętnościach pisarskich albo jego pewnych fetyszach fabularnych, bo on jest odpowiedzialny za Broly'ego, dobrze wyszedł Broly, za Future Trunksa, za SSJ4, jak tutaj też się przekonujemy, albo za Superhero, konkretnie za postać Gohana, która grała główne skrzypce. Więc wygląda na to, że Akio Yoku jak się za coś bierze, to często dostajemy nawiązania nostalgiczne do starych czasów i to nie zawsze wychodzi. Umówmy się, że to raczej częściej nie wychodzi, chociaż Broly i Future Trunks, to były pomysły, które ostatecznie myślę, że zdały próbę czasu. Beast i Daima myślę, że tej próby czasu nie zdadzą, ale tutaj mówię raczej o samym fakcie chęci tworzenia Dragon Balla. Tak bym powiedział, mam wrażenie, że dużo osób pewnie by chciało, żeby Dragon Ball się skończył, żeby już zakończyć to dziedzictwo, koniec, odcinamy to wszystko, niech już nikt nie bezcześci tej marki. Ja nie do końca, to też z mojej perspektywy może wyglądać trochę inaczej, bo chciałbym dla was nagrywać o Dragon Ballu po wsze czasy. Natomiast z mojej perspektywy byłoby lepiej, gdybyśmy dostawali nowe twory. I to nawet kibicowałbym Akio Yoku, żeby on znalazł w sobie być może jakąś dawkę kreatywności, albo po konsultacji z osobami pokroju, być może Toyotaro, doszedł do wniosku, że kotleciki raz na jakiś czas, ale żeby tworzyć coś nowego pokroju Moro, Granoli czy gangu chociaż Hitersi też podobni do Bojacka, no ale wiecie o czym mówię. Ale czekam na wasze opinie, natomiast teraz przechodzę do drugiego wywiadu z panią Komaki i panem Yashimą. Tutaj jest dużo stron, ale ja wybrałem dosłownie dwie tylko, bo one mnie obchodziły, reszta była trochę flakami z olejem. Z całym szacunkiem. Linki też macie w opisie, możecie sobie zerknąć jak chcecie. Pytanie było o uczucia przy pierwszym czytaniu historii napisanej przez Toriyamę. Pan Yashima. Poczułem zaskoczenie i ekscytację, widząc zupełnie nowego Dragon Balla, którego świat jeszcze nie widział. Podczas pierwszego przekazania mieliśmy tylko część dotyczącą podróży, a ponieważ Dragon Ball zawsze pozytywnie zaskakuje widzów, byłem podekscytowany, wyobrażając sobie, co może wydarzyć się dalej. Pani Komaki. To nie był tylko zarys fabuły. Dialogi były dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. W śpiewanych linijkach Newy pojawiały się nuty muzyczne, a Majin Buu, witający się Ncha, był czymś, co sam Toriyama-sensei wymyślił. Jego duch był wszechobecny, a pomysł, że w wielkiej krainie demonów jest sklep spożywczy, naprawdę mnie zszokował. Pod jego piórem kraina nie wydawała się przerażająca, ale dziwnie znajoma. To było bardzo w stylu Toriyamy i to była frajda czytać to. Kolejne potwierdzenie tego, jak bardzo, to jest to, o czym też wcześniej wspomniałem, trochę wybiegając przed szereg, jak bardzo Toriyama w niektórych momentach szczegółowo opisywał to, co się ma wydarzyć. Nutki
przyśpiewanych linijkach Nevy. Wiemy, że Neva wtedy śpiewał opening z klasycznego Dragon Balla, więc ten gag wymyślił Toriyama. Transformacja w SSJ4 wzbudziła ogromne zainteresowanie. Jakie były wskazówki reżyserskie? Pani Komaki. W odcinku 18, kiedy Goku staje się Super Saiyaninem 4, jego zdolności psychiczne są wydobywane przez Nevę, więc chcieliśmy, żeby nie wyglądało to na, w cudzysłowie, psychiczne samonakręcenie, ale raczej na, w cudzysłowie, zdolność Newy wnika w Goku i rozkwita w nim. Koniec cytatu. Interpretacja jest taka, że to podejście różni się od podejścia, gdy po powrocie do bazowej formy Goku się wzmacnia i transformuje się w SSJ4. Mowa tutaj o tym, jak już był dorosły. Ponadto Super Saiyanin 4 ma symbol czerwieni, więc chcieliśmy dodać czerwone elementy nawet do Kamehameha, które zazwyczaj jest niebieskie. Kontynuowaliśmy pracę ujęcie po ujęciu, omawiając z ekipą filmową i animatorami, jak skutecznie to zrobić. W rezultacie myślę, że stało się to ekspresją, która dość ortodoksyjna, ma oryginalność, unikalną dla tego dzieła. W ramach nowej próby spowiliśmy płomieniami Kamehameha, gdy Goku stał się Super Saiyaninem 4. Mam nadzieję, że ludzie ponownie przyjrzą się różnicom w Kamehameha w każdej z form. Jest jeszcze drobny wątek tyczący się SSJ4, więc go przeczytam, a potem przejdę do tego, co sam myślę. Słyszeliśmy, że w scenie, w której Goku powraca do swojej bazowej formy i transformuje się w Super Saiyanina 4, reżyser Yashima sam narysował scenorysy, no i tutaj sam Yashima odpowiada. Przy tej scenie doszedłem do tego po otrzymaniu rady od producenta Iyoku, aby, w cudzysłowie, wydobyć fajność i siłę Goku po tym, jak stał się Super Saiyaninem 4. Ponieważ ramiona miały charakterystyczny kształt, pomyślałem, że fajnie będzie wyglądać, gdy ukaże z przodu wielką pięść. Aby uzyskać tę pozę, narysowałem Goku wspinającego się na skałę. Więc ta scena transformacji to było coś, co zaprojektował Yashima. Bardzo mu za to dziękuję, bo to jest moja ulubiona scena z całego anime. Natomiast wróćmy do tej genezy Super Saiyanina 4. Czyli to nie było tak, że Goku, transformując się w SSJ4 jeszcze jako Goku Mini, ta pierwsza transformacja, że to wynikało z jego samonakręcenia, jak tutaj, że on się po prostu wzmocnił, że się napompował i tyle, a Neva na przykład, nie wiem, dał mu tylko staminę, w sensie, że go uleczył, tylko magia Nevy, zdolność Nevy, tutaj to tak nazwane jest, wnika w Goku i rozkwita w nim. Więc wygląda na to, że mamy w końcu potwierdzenie, no być może to było dla niektórych oczywiste, dla niektórych pewnie mniej, że Goku bez Nevy Super Saiyanina 4 by nie odblokował. Być może kiedyś po jakimś czasie by odblokował, ale w Dragon Ball Daima Goku nie był w stanie sam na początku włączyć Super Saiyanina 4. Ta narracja trochę upadła po tym, jak Goku już jako dorosły włączył Super Saiyanina 4, bo wtedy zrobił to sam. Tylko że sytuacja jest podobna jak na przykład w Battle of Gods, prawda? Przecież tam mamy rytuał, Goku włącza Goda i od tego czasu jest sam w stanie włączać Goda. Nie za każdym razem przechodzi rytuał, nie przechodzi już w ogóle rytuału, więc mamy tutaj taką samą zasadę jak w Dragon Ball Daima. Na początku coś musiało mu tę formę odblokować, ale jak już raz ją dostał, to może ją włączać sam, więc te dwa przykłady nie są równoznaczne. Pierwszy jest ważniejszy. Goku na końcu serii mówił, że trenował, żeby osiągnąć nową formę, ale jakby wiedział, że ma coś w sobie, ale nie był w stanie tego wydobyć. Neva tę formę mu po prostu odblokował. Goku być może nawet nie wiedział, że to jest Super Saiyanin 4, więc bez pomocy Nevy może za jakiś czas by doszedł do tego momentu. Kto wie? Natomiast w Dragon Ball Daima to ewidentnie Neva sprawił, że ta moc się w nim odblokowała. Że gdyby nie Neva, gdyby ta nie jego zdolność, być może właśnie działająca w taki sposób, że Neva jest w stanie dotknąć tych komórek, charakterystycznych, tych pierwotnych komórek każdej rasy. Być może gdyby tę zdolność wpuścił w Krillana, to Krillan też odblokowałby jakiś ludzki, prawdziwy potencjał. Piccolo odblokowywałby nameczański potencjał, a w Granoli cerealiański, a w przypadku Goku uwolniła się w nim ta pierwotna moc, więc być może o to tutaj chodziło, to już sobie dopowiadam, ale mamy tutaj pewne potwierdzenie, że reżyserzy nie chcieli, żeby to wyglądało tak, że Goku się sam nakręca, tylko Neva odblokował tę formę. Ta zdolność Nevy wnika w Goku i rozkwita w nim. To jest cytat. Także, tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, jeśli jesteście pozytywnie samonakręceni, a jeśli nie jesteście pozytywnie samonakręceni, tak jak Goku się
no w pierwszej scenie nie nakręcił, a w drugiej się nakręcił, to może, nie wiem, moja zdolność w was wniknie. Dobra, pierdolę już kocopoły, dobra. Dziękuję za oglądanie. Tak jak mówię, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Jak coś się będzie działo, to wam to powiem. Ale zachęcam was do tego, żebyście też śledzili rzeczy na własną rękę. Czasami warto zaglądać na przykład na moją kartę społeczność, tam wrzucam drobne rzeczy. Dzięki, jeszcze raz, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.